Cześć, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiejszy plan to Park Narodowy Waszlowani. Wcześniej mam jeszcze takie opuszczone lotnisko, gdzie jeszcze stacjonują, gdzie są wraki wojskowych myśliwców, a później jakoś tak zatoczę koło Azerbejdżanu i będę się wracał na zachód Georgii. Wstępnie tak naprawdę jeszcze nie wiem, gdzie będzie mój punkt docelowy, dlatego że nie wiem, ile mi zajmie czasu bycie w tym Parku Narodowym Waszlowani. A teraz co? Śniadanie. Jak to śniadanie? Na bogato. Ale tu jeszcze mam zagwozdkę logistyczną. Czyli muszę zapakować folię, owinąć pandury, które kupiłem. I później jakoś na motocykl spakować, gdzieś się przymocować. Ale chyba najrozsądniej będzie tak jak Antoni Banderas, czyli po prostu na pasku i na plecach ją mieć. Dobra, pandury wstępnie zapakowałem sobie w worki na śmieci, owinąłem taśmą, tak żeby ewentualnie woda się tutaj nie dostała. I została mi tylko jeszcze jedna część. Słoneczny poranek w Kachetii to bardzo przyjemny czas. Idealny na poranną kawę i dobre śniadanie na tarasie. Klimatem można poczuć się tutaj jak w Toskanii, czy nawet i Macedonii Północnej. Do tego dołożyłem dziś rozmowę z gospodynią, którą zaciekawił mój instrument i to skąd on się u mnie wziął przez noc. Przeglądając zdjęcia, które turyści zostawili na pamiątkę w tym guesthouse'ie, poczułem, że to bardzo przyjazne miejsce, w którym pomimo dzisiejszej ciszy wciąż czuć obecność tych, którzy tam byli. Wraz z muzyką, śpiewem, tańcem przy gruzińskich suprach. Szkoda, że ja do Signagi przybyłem zbyt wcześnie. Gospodyni przed wyjazdem zrobiła mi kilka zdjęć na pamiątkę i jak powiedziała sama, chciała przesłać je m.in. swojej córce, z którą kontaktowałem się w sprawie wynajmu pokoju. Ciekawostką jest też to, że kilka dni później gosposia namawiała mnie na powrót do Signagi, tłumacząc, że jej wnuczka mogłaby mnie nauczyć grać na tym instrumencie. Niestety wtedy byłem już za daleko. Kierując się w stronę Parku Narodowego Waszlowani, na rondzie skręciłem w lewo, a około 4 km dalej w prawo, w wąską betonową dróżkę prowadzącą do tajemniczego miejsca, które nie do końca chyba wszyscy znają, bądź coś słyszeli, ale jeszcze nie byli. Z głównej drogi nie rzuca się w oczy. Położone jest na pustkowiu stepów gruzińskich, opuszczone, mające niegdyś ważny charakter militarny. Natrafiłem na nie podczas przeglądania map satelitarnych, gdy planowałem podróż do Gruzji. Lokalizacja ta nosi nazwę Big Shiraki i jest to dawna ogromna baza lotnictwa Związku Radzieckiego. Sam osobiście byłem zaskoczony skalą tej bazy, bo na mapach wydawała się być o wiele mniejsza. Co do jej historii, to około 1950 roku rząd radziecki zbudował na stepie bazę wojskową znaną jako Big Shiraki. Była ona domem dla 178 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Gwardii, która brała udział w wojnie radziecko-afgańskiej.
widziałem na zdjęciach, że tutaj jest gdzieś jeszcze wrak myśliwca, prawdopodobnie Suchoja. Tylko właśnie próbuję go zlokalizować i nie wiem, gdzie on za bardzo jest, bo baza jest naprawdę potężna. Po upadku Związku Radzieckiego pozostałe 30 samolotów Su-24 zostało przeniesione do Rosji do czerwca 1992 roku, a lotnisko Big Shiraki zostało przekazane niepodległej już Gruzji do października też 1992. Lotnisko nigdy nie było systematycznie wykorzystywane przez gruzińskie wojsko, a jego infrastruktura uległa zniszczeniu. Dodatkowo podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej 11 sierpnia 2008 roku rosyjskie odrzutowce rzuciły bomby na opuszczone lotnisko Shiraki. Obecnie lotnisko to jest wykorzystywane jako łąka przez miejscowych rolników, na której można zaobserwować m.in. pasące się krowy. Dobra, udało mi się, znalazłem wrak, prawdopodobnie Suchoja. Nie znam się tak naprawdę dokładnie na militariach, ale jest to prawdopodobnie ostatni egzemplarz jakiegoś samolotu czy myśliwca, który znajduje się na tym lotnisku. Tak mi się wydaje, ponieważ większość hangarów, która tu stoi, jest zamknięta na kłódkę. Niektóre są otwarte, ale jak do nich zaglądałem, to są po prostu w środku puste. Więc prawdopodobnie może tam nic nie ma, ale jeśli chodzi o taki wrak myśliwca tutaj na lotnisku na płycie, to ten jest chyba ostatni. Trochę nieprzyjemne warunki mam, bo tu krowa sika, tutaj w ogóle chodzą koło mnie krowy, ale ogólnie fajnie, udało mi się tutaj dotrzeć, bardzo mnie to cieszy. Zmierzam właśnie do Parku Narodowego w Aszlowani. Jadę jakąś drogą, no katastrofa droga, przez chyba 30 km, czy nawet 40, jedzie się drogą tak dziurawą, że przez chwilę jak miałem okazję, jechałem polami, teraz już takiej okazji nie mam i tak naprawdę zastanawiam się, czy to ma jakikolwiek sens. Kiedyś oglądałem film na YouTubie gościa, co się nazywał Bez Planu. On pokazywał najgorszą drogę na świecie, czy coś takiego, która była na Ukrainie. Ja nie wiem, czy ta nie jest czasem gorsza, no bo tu naprawdę się nie da jechać szybko. Tu są dziura za dziurą, kałuża za kałużą. To niby jest jakiś taki, nie wiem, ubity, ja bym raczej to nazwał pozostałościami po asfalcie. A co lepsze, jedzie się na totalnym odludziu, pustynia, nic kompletnie. Widzę dopiero jakieś auto jedzie z naprzeciwka, to znaczy czołga się, chyba jedzie po prostu 10 na godzinę. I jest tragedia i zacząłem się zastanawiać, czy to ma jakikolwiek sens, żeby tracić tyle czasu na dojazd do tego parku. Miejscowi bardzo mi polecali ten park w Aszlowani. Mówili, że jest piękny i warto tam być, ale ja znalazłem jakiś punkt widokowy niedaleko i jeszcze czynny chyba nawet szyb naftowy, więc ewentualnie po prostu może się cofnę kawałek, podjadę do tego punktu i właśnie do tego szybu. Nic tu się nie dzieje kompletnie, jedzie się po prostu, jedzie i ta droga się tak ciągnie i tylko widzę w oddali, że jest prosty odcinek, wyjeżdżam na lekką górkę i dalej jest prosty odcinek. I gdyby nie te dziury, może by się jechało przyjemniej, no nie wiem, ale jest po prostu masakra jakaś. Ale zaraz powiecie, że chciałem to mam. No tak, chciałem to mam, ale chyba zmienię plan.
W Gruzji w ogóle łatwo jest poznać Polaków po tym, że jeżdżą wypożyczonymi samochodami z firmy Martyna w Gruzji. Te samochody właśnie mają naklejkę Martyna z Gruzji i to wiadomo zazwyczaj, że to są przeważnie Polacy. I teraz właśnie jadąc do Parku Narodowego w Waszlowani, zatrzymałem się na drodze i tam właśnie, co wam mówiłem, że sam nie wiem, czy jechać dalej. I praktycznie wyłączyłem kamerę, postawiłem na ziemi, wziąłem sobie ciastka, zacząłem je jeść. Patrzę się, jedzie jakiś samochód terenowy, no i się właśnie okazało, że to Polacy. Chłopak z dziewczyną. Chwilę z nimi tak porozmawiałem, w ogóle zdziwieni, że ja aż z Dolnego Śląska tutaj przyjechałem. I się mnie pytali właśnie, czy jadę do tego Parku Narodowego. Powiedziałem, że tak. I zapytali się mnie, czy mam te wszystkie zgody załatwione. No i to jest właśnie to, czego nie załatwiłem. Zapomniałem kompletnie o tym. Aby wejść lub wjechać na teren Parku Narodowego w Waszlowani, potrzeba specjalnego zezwolenia, które należy później okazać w kilku punktach w parku. Są tam specjalne checkpointy, gdzie wojskowi sprawdzają zezwolenia i paszporty. Proces takiego zezwolenia jest dwuetapowy. Pierw należy udać się do miejscowości Dedo Pizzcaro do Visitor Center, gdzie pani w okienku przygotuje wszystkie dokumenty. Trzeba będzie też określić, na ile dni potrzebuje się zgodę i opłacić ją. Kolejno z wypełnionymi dokumentami należy udać się do policji granicznej, aby dostać pozwolenie, które jest przepustką do parku. Ja tego nie miałem, dlatego co mi pozostało? Mogłem to załatwić tak naprawdę, ale stwierdziłem, że chyba nie ma sensu. Może kiedyś uda mi się tam innym razem dotrzeć. Druga sprawa jest taka, że czytałem, że niby motocyklem do końca nie można tam wjechać, że jedynie ewentualnie samochodem. No i to jest też taka ciekawostka, że jeśli chodzi o zwierzęta, jakie występują właśnie w parku Waszlowani, to między innymi są lamparty, czyli takie kotki większe trochę. Cóż, ja tym razem nie dotarłem, ale właśnie przemierzam stepy gruzińskie w pełnym słońcu. Jest ogólnie fajnie, bo widoki są naprawdę ciekawe. Ogólnie przypomina mi się tak jakby Teksas czy coś takiego. Nic dookoła nie ma, pustka, droga taka kamienista, szutrowa. A na przykład teraz za moimi plecami znajduje się szyb naftowy. Właśnie nie wiem, czy to jest ten, ale ponoć tu jest jeden, który jest czynny, którego właścicielem jest jakaś firma australijska bodajże. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten, który jest za moimi plecami, dlatego że on wygląda tak najbardziej nowocześnie. Tylko że nie działa, nie chodzi. Więc nie wiem, czy ma jakąś przerwę, czy coś. Wyznaczyłem sobie punkt noclegowy, korzystając z aplikacji iOverlander, w której użytkownicy z całego świata dzielą się miejscówkami do spania na dziko i nie tylko. To darmowa aplikacja na telefon, w której w łatwy sposób można wyszukać sobie sprawdzonych już miejsc do spędzania nocy na dziko bądź na płatnych kempingach. Najwięcej jest tam użytkowników, którzy podróżują właśnie kamperami, ale i motocykliści znajdą coś dla siebie. Gdy latałem dronem przy górach i odwróciłem się na południowy zachód, to ujrzałem potężne chmury burzowe, zmierzające w moją stronę. Pojawił się też uderzający we mnie wiatr, a to nie wróżyło nic dobrego. Sam, na totalnym odludziu i w dodatku bez żadnego schronienia, to połączenie sprawiło, że w pośpiechu gnałem do najbliższego miasta, aby uniknąć kontaktu z tym żywiołem. Miałem farta jak nic, że w ostatniej chwili zatrzymałem się na tym przystanku i stwierdziłem, że się tutaj przekoczuję, niech burza przejdzie, bo normalnie bym pewnie pojechał i bym teraz jechał w takich warunkach, jakie są aktualnie tutaj. Ewentualnie w deszczu bym się wracał na ten przystanek, a tak to od razu prosta decyzja. Zatrzymuję się tutaj, wjechałem i co? Po 2 minutach, 3 minutach leje i burza przychodzi właśnie nad moją głową, także tu mi się udało. Akurat poczekam, myślę, że z pół godzinki, godzinkę tak popada. Akurat rozjaśni się, bo zazwyczaj po burzy wychodzi słońce i będę mógł jechać dalej.
Po przejechaniu 110 km wieczorną porą znalazłem się na drodze, z której na horyzoncie ujrzałem docelowo miejscowość Udabno, z gruzińskiego oznaczającą pustynię. Przypominała mi ona trochę miasto duchów lub amerykańską strefę 66. Pomimo położenia wioski na takim pustkowiu, internet działa tu bez zarzutów. Nocleg zarezerwowałem również na Booking.com w guesthouse'ie Mamukas, w której ugościła mnie bardzo przyjazna rodzina. Chyba dojechałem. Gospodarz bardzo chętnie opowiedział mi o sobie, swojej żonie, młodych córkach, dopytując też o mnie, o brak obrączki na moim palcu i wartość motocykla. Opowiedział też o tym, jak w pewnym momencie ich życia lawina błotna zabrała jego cały dobytek z regionu Svaneti, przez co stał się ze swoją żoną migrantami ekonomicznymi. Tutaj również od gospodarza usłyszałem pierwszy raz historię o tygrysie klifów, czyli gruzińskim alpiniście Michailu Kiergani, pochodzącym właśnie ze Svaneti. Gospodarz chciał, abym zgłębił jego historię, gdy przybędę na tamte ziemię. W połowie lat 80. powstał Udabno, w ramach pomocy dla górali z regionu Svaneti, którzy stracili dach nad głową. Wybór miejsca nie był jednak przypadkowy. Rząd gruziński wiedział, że tereny te borykają się z niskim poziomem zaludnienia i obawiał się tego, iż Azerowie zagarną sobie część terenów historycznie należących do Gruzji pod pretekstem tego, że wtedy zamieszkiwali je w większości azerscy pasterze. Choć dla Svanetów to był jeden z ratunków, aby odnaleźć się po stracie dobytku, to ówczesna władza wiedziała dobrze, iż zapisali się oni na karcie historii jako zawzięci wojownicy broniącej swych ziem i tożsamości. W Udabno miał powstać kołchoz, czyli wielkie spółdzielcze gospodarstwo rolne charakterystyczne dla Związku Radzieckiego. I początkowo tak było. Przez kilka lat woda z oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów rzeki płynęła do Udabno, co pozwalało na uprawę roślinności, w tym zbóż. Były też tu sady i rozwijał się przemysł. Miasteczko to tętniło życiem, było tu nawet kino. Po upadku Związku Radzieckiego przestano wspierać ten pomysł, a ludzie zostali pozostawieni sami sobie i zapomnieni przez gruziński rząd, co zapoczątkowało wyludnianie. Wstałem wcześnie rano, przygotowałem motocykl, spakowałem sprzęt, zjadłem śniadanie, pożegnałem się z młodą córką gospodarzy, ruszając dalej. W pierwszej kolejności udałem się do oddalonego 14 km kompleksu monastyrów Davida Garedża. Z ciekawostek dotyczących jeszcze tych terenów to warto wspomnieć o kolejnym polskim akcencie, czyli o restauracji i hostelu założonym przez Polaków właśnie w Udabno, o nazwie Oasis Club. Szkoda, że ja znów dowiaduję się o takich szczegółach dopiero w momencie tworzenia tego filmu, ale może komuś z Was uda się ich odwiedzić. Kompleks klasztorny jest miejscem niezwykle ważnym i świętym dla Gruzinów. Został on wykuty w skałach na styku granic dwóch państw, Gruzji i Azerbejdżanu. Jego historia sięga VI wieku, gdy na tych ziemiach w jednej z jaskiń na zboczu góry osiedlił się jeden z 13 syryjskich mnichów o imieniu Dawid. Był on uważany w tym okresie za jednego z największych głosicieli chrześcijaństwa, który to przyczynił się do rozwoju gruzińskiego kościoła prawosławnego. Kompleks ten był ważny ze względu na swój charakter naukowy i artystyczny, gdyż właśnie tutaj mnisi tworzyli wyjątkowe malunki odchodzące w swym stylu od ówczesnych wzorców. Położenie kompleksu Davida Garedża, choć przepiękne, nie jest jednak zbyt szczęśliwe. Jego część znajduje się bowiem na terenie Azerbejdżanu, który to po dziś dzień rości sobie do niego prawa, głównie ze względów militarnych. Dla Gruzji zaś jest to wyjątkowe miejsce kultu religijnego i wyjątkowej spuścizny kulturowej. Rząd gruziński nawet proponował Azerom zamianę ziem, aby odzyskać cały kompleks. Niestety na próżno.
Moim kolejnym etapem było przejechanie drogi szutrowej prowadzącej od monasterów Garedża do wioski Lemszweniera, a potem wjeżdżając na główną drogę obrać kierunek na Rustavi, a następnie Tbilisi. Szutrowa droga prowadziła tuż przy granicy, stąd co chwilę mijałem punkty kontrolne Straży Granicznej. Tu też pożegnałem się z Kachetią, wjeżdżając do regionu Dolnej Kartili. Długość offroadowej drogi pomiędzy Dawidem Garedżą a miejscowością Lemszweniera to raptem 15 km. Trasa jest prosta, nie wymagająca dużych umiejętności. Jest przyjemna, a dla urozmaicenia można spotkać na niej żółwie, wolno pasące się krowy, strażników strzegących granicy, przejechać też obok jednostki wojskowej schowanej w górach tuż przy Azerbejdżanie i slalomem poomijać dziurawe drogi. Prawdziwa przyjemność. Około 25 km na południe od stolicy Gruzji znajduje się miasto Rustavi. Zostało założone w latach 40. XX wieku jako miasto przemysłowe i do dziś jest ważnym centrum przemysłowym tego kraju. W Rustavi znajdują się liczne zakłady przemysłowe, w tym rafinerie ropy naftowej, elektrownie, fabryki chemiczne, hutnictwo, przemysł spożywczy i tekstylny. Nie planowałem zwiedzać tego miasta, a jedynie tylko przejechałem jego obrzeżami. Ale i tak fajnie było zobaczyć kontrast dużej aglomeracji, gdzie to przemysł odgrywa znaczącą rolę, bo dotychczas nie widziałem takich obszarów w Gruzji. Dojechałem do Tbilisi, w którym poprzednio już byłem, ale w zupełnie innym celu. Wciąż jednak nie zwiedziłem stolicy, a w niej popularnych turystycznych miejsc, o których tak wiele czytałem w przewodniku. I to właśnie dziś mógł nadejść ten właściwy moment, aby je poznać, gdyby nie przykra sytuacja, która mnie spotkała. Zaczęły się pojawiać małe problemy. Latałem dronem obok Tbilisi, nie byłem tak naprawdę w samym centrum, obok tego słynnego jeziora. Był mocny wiatr i kiedy dronem wystartowałem, to jeden podmuch wiatru przyłożył go do gleby i dzięki temu gimbal się uszkodził. Nie wiem tak naprawdę, jak bardzo to uszkodzenie jest poważne, dlatego że po prostu jestem wkurzony i to bardzo. Nawet miałem plan, żeby zostać w Tbilisi i zwiedzić to miasto, tak jak stolicę fajnie jest zwiedzić, ale po prostu jak ten dron mi poleciał, stwierdziłem, że pojadę do jakiejś restauracji, coś znajdę szybko na Google Maps, coś fajnego, zjem i na spokojnie przemyślę wszystko i może spróbuję tego drona naprawić. Drona nie udało mi się uratować. Przez dalszą część mojej wyprawy nie używałem go już, co było dla mnie smutnym zwieńczeniem tej podróży, bo specjalnie na tą wyprawę przygotowałem się kupując nowego drona.
To jest nieprawdopodobnie piękne, jak różnorodny jest krajobraz w Gruzji. Dopiero co byłem w Kacheti i przemierzałem pustynne stepy, takie suche, żółte, wiecie, dużo słońca, wszystko takie wysuszone, jedynie na polu rosły słoneczniki. A teraz uciekłem z Kacheti, bardziej na zachód, za Tbilisi jeszcze kawałek. W ogóle kieruję się na zachód, bo mam tam po prostu trasy, których nie zrobiłem wcześniej, przez zmianę planu. I teraz przemierzam stepy też, ale zieloniutkie, porośnięte kwiatami, dużo stokrotek. Do puli moich ulubionych miejsc w Gruzji dołączył region Samcze-Javahetia. To właśnie tutaj doświadczyłem zaskakująco powalających bezkresnych bezdroży. Przejechałem 17 km drogą pośród niczego, wśród surowych wulkanicznych krajobrazów, które zaprowadziły mnie nad jezioro Tabackuri. W pobliżu jeziora Tabackuri znajduje się wieś o tej samej nazwie. Mieszkańcy wioski są głównie związani z rolnictwem i hodowlą zwierząt. W okolicy wioski znajduje się wiele atrakcji turystycznych, takich jak ruiny średniowiecznych twierdz, źródła mineralne i malownicze szlaki turystyczne. Cały teren objęty jest rezerwatem przyrody. Początkowo noc miałem spędzić w wiosce Tabackuri, w którym są raptem 2 albo 3 guesthouse'y. Jednak krajobraz był tu na tyle piękny, że to on przezwyciężył moją decyzję. I postanowiłem ujrzeć go jeszcze raz o poranku, wychodząc z namiotu. Musiałem tylko znaleźć odpowiednie do tego miejsce. Nawigacja pokazała mi w pobliżu wiatę na grilla, która wydawała się być odpowiednia. Udałem się do niej. Dobra, zatrzymałem się mniej więcej w tym miejscu, co chciałem, tylko że nie przy samej wodzie, przy samej wodzie jeziora, dlatego że tam jest jakaś plaga komarów i ja wiem, że po sobie bym źle wyglądał, jakbym tam został na noc i one by mnie pogryzły. Dlatego musiałem znaleźć coś innego i tak naprawdę dookoła nic nie ma, same górki, lasy. W odległości swoich oczu widzę wioskę, w której pierwotnie miałem się zatrzymać ogólnie w agroturystyce jakieś, ale zmieniłem plan, stwierdziłem, że patrząc wstępnie na pogodę, stwierdziłem, że mogę spokojnie spróbować przespać się na dziko pod namiotem. W końcu po to też go wziąłem, żeby korzystać z niego.
No i to też będę dzisiaj robił. Idę właśnie zobaczyć do tego lasku, czy nie ma tam przypadkiem może jakiegoś drzewa takiego, żebym mógł sobie wziąć i ognisko rozpalić, to bym sobie dłużej posiedział po prostu dzisiaj i może by ten litr tego białego wina pękł. Fajnie by było. No ale generalnie zależy mi właśnie na tym, żeby to ognisko rozpalić, bo jednak ognisko to jest taki znak, takie bezpieczeństwo. Więc myślę, że to będzie dobra opcja, jeśli tylko znajdę jakieś drzewo. Dobra, ogólnie mam farta, bo widzę, że tu gałęzie są pościnane i zaczynają się komary. W pobliżu jeziora znajdował się też drewniany domek. Nie wiem tak naprawdę do kogo należał, ale wiem, że był zamknięty. Stwierdzam, że nie da się tak robić tego normalnie trzeźwo. Dlatego kupiłem sobie piwo jakieś gruzińskie. Nazywa się tak i jest to jakieś złote piwo. Dobra, palenie ogniska mi nie wyszło. Drzewo było po prostu za mokre i nawet moja ulubiona podpałka WD-40 kompletnie nie dawała rady. Próbowałem różnych sposobów i nic z tego nie wyszło, dlatego odpuściłem ten temat. Chwilę posiedziałem jeszcze na zewnątrz, teraz jest godzina 23, no ale robi się po prostu coraz zimniej i tak siedzieć bez ogniska to jest trochę lipa, dlatego wziąłem sobie taki specyfik. To jest właśnie to wino białe, o którym wam mówiłem. W sumie o tym białym winie wam nie wspominałem, a historia też jest jego ciekawa, bo gdy przemierzałem wąskie uliczki miejscowości Signagi, tak dostrzegłem kątem oka starszą babuszkę siedzącą na ławce, która w pewnym momencie zawołała mnie i kazała iść za nią. Doszliśmy do niej na podwórko i w pewnym momencie pokazała mi mały stolik, na którym było kilka zaledwie butelek swojskiego alkoholu. To ciacia. Nie, nie, dziękuję. Нет, ни капли вода, ни капли. Вот. Это литра 15 лар. To jest białe ten. Oczywiście był to alkohol do sprzedania, typowo pewnie pod turystów. Żebym nie wyszedł na skąpego, a zarazem bezdusznego, tak kupiłem u niej białe wino, bo czacza wydawała się być za mocna, a tak to miałem po prostu środek na lepszy sen. No to zdrowe. To już koniec 9. odcinka. Dzięki wielkie za obecność i pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi treściami, jakie są publikowane na tym kanale, pozostawieniu też komentarza poniżej tego filmu oraz jeśli możecie, to udostępnijcie ten film dalej. Dzisiaj na mojej trasie wyjazdowej zaliczam miasto Gori. Miasto Gori słynie z tego, że urodził się tutaj jeden ze zbrodniarzy wojennych. Ale ten most szczyci się tym, że jest najdłuższym szklanym mostem, aczkolwiek ktoś do mnie idzie. Zaraz się okaże, o co chodzi.